Rekonstrukcja powojennej Ukrainy to przedsięwzięcie bez precedensu, wyceniane na 524 miliardy dolarów, potrzebnych na odbudowę gospodarki w ciągu najbliższej dekady. Obejmuje ono odtworzenie ponad 2,5 miliona mieszkań, co stanowi 13% zasobów mieszkaniowych, przywrócenie do użytku dróg, linii kolejowych i lotnisk oraz usunięcie zniszczeń w sieciach energetycznych. Kraje członkowskie Unii Europejskiej, instytucje międzynarodowe i partnerzy spoza Europy mobilizują środki finansowe i know-how, by nie tylko przywrócić dawny stan, lecz także wdrożyć nowoczesne technologie zabezpieczające Ukrainę przed przyszłymi kryzysami. Według wspólnego raportu Banku Światowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej oraz ukraińskiego rządu do końca grudnia 2024 roku powstałe szkody sięgnęły 524 miliardów dolarów, co stanowi niemal trzykrotność planowanego produktu krajowego brutto na ten rok. Około 13% ukraińskiego zasobu mieszkaniowego zostało uszkodzone lub zniszczone, co dotknęło ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych, zmuszając miliony ludzi do ucieczki lub życia w prowizorycznych warunkach. Ukraiński rząd przeznaczył dotąd 7 miliardów 370 milionów dolarów na odbudowę w roku 2025, pozostawiając lukę finansową na poziomie niemal 10 miliardów dolarów. Sieć drogowa i kolejowa jest kluczowa dla odtworzenia wewnętrznej spójności kraju. Już teraz Ukraina apeluje o pilne wsparcie w wysokości miliarda dolarów na przywrócenie działania sieci energetycznej i ciepłowniczej, by zbliżyć usługi do stanu sprzed wojny. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zapowiedział pomoc w wysokości miliarda euro w roku 2025 na sektor energetyczny, budowę linii przesyłowych i modernizację elektrowni. Dodatkowo ta sama instytucja planuje w roku 2025 inwestycje o wartości 1,5 miliarda euro w ukraińską gospodarkę, ze szczególnym naciskiem na energetykę i infrastrukturę krytyczną. Porty, lotniska i strategiczne łańcuchy dostaw to kolejne wyzwanie. Odbudowa portów morskich nad Morzem Czarnym oraz lotnisk to priorytet dla przywrócenia handlu zagranicznego i odblokowania eksportu zboża oraz innych towarów rolnych. W raporcie Światowego Programu Żywnościowego zaznaczono, że przywrócenie choćby połowy przepustowości portów w Odessie może zwiększyć eksport żywności o 20%. Ukraińcy zamierzają wykorzystać odbudowę jako okazję do transformacji cyfrowej i zielonej. Projekt Power2X zakłada produkcję zielonego wodoru z nadmiaru odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w unijne normy RFNBO. Plany modernizacji obejmują rozwój inteligentnych sieci energetycznych, zwanych zaawansowanymi systemami energetycznymi, oraz wdrożenie systemów zarządzania ruchem kolejowym w oparciu o Internet Rzeczy i sztuczną inteligencję. Na początku lipca 2022 roku w Lugano odbyła się konferencja odbudowy Ukrainy, gdzie przywódcy 42 państw zobowiązali się do wsparcia przez kolejne etapy. Pierwszy to pomoc humanitarna i przywrócenie podstawowych usług. Odbudowa fizyczna. Jak tylko to będzie możliwe, szkoły, szpitale i mieszkania. Od 2026 do 2032 roku planowana jest modernizacja gospodarki w duchu zielonej i cyfrowej transformacji. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha podkreślił, że projekty warte 400 miliardów dolarów w sektorze energetyki, budownictwa i wydobycia surowców strategicznych wymagają gwarancji i partnerstwa z kapitałem zagranicznym, zwłaszcza amerykańskim. Mimo zobowiązań konieczne jest zamknięcie braków na poziomie dziesiątek miliardów dolarów. Inwestorzy wskazują na ryzyko korupcji oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego obywateli i projektów. Pełna odbudowa może zająć ponad 10 lat, jednak kluczowe projekty infrastrukturalne i mieszkaniowe muszą być zrealizowane do roku 2027, by uniknąć kryzysu humanitarnego. Wnioski. Odbudowa Ukrainy to nie tylko naprawa szkód wojennych, lecz przede wszystkim szansa na skok technologiczny i ekologiczny. Sukces będzie zależał od spójnego planowania, transparentności wydatków oraz trwałego zaangażowania społeczności międzynarodowej. Jeśli Ukraina zrealizuje swoje ambitne cele, może wyjść z wojny nie tylko odbudowana, ale i bardziej odporna na przyszłe kryzysy.